to są za kolory? Co to jest za miejsce w ogóle? O co tu chodzi? Jak to wszystko się stało, że Amerykanie są dumni z bycia Amerykanami, a tutaj byli jacyś rdzenni mieszkańcy, którzy zostali sprowadzeni do marginesu chyba. Dzień dobry, słońce powolutku wstaje w miejscowości Cortez, Colorado. Taki widok o poranku. Idziemy powoli na śniadanko. I znowu nas przywitał mróz. Normalnie furka zamarznięta. Standardowo jajecznica i burgery. Ja nie wiem, oni burgery na śniadanie biorą. Tutaj też ziemniaczki, typowo amerykańsko i jakaś zupa tu jest. Ewelina będzie tej zupy próbować. Jogurciki. O, i znowu maszyna do pancake'ów, to ja już wiem, co będę jadł potem. I taki wybór płateczków. Kurde, takich nie widziałem. A tutaj owsianka zrobiona już. I tu dodatki. Tak więc całkiem spoko. A tutaj taki opiekacz. Wkładasz sobie tutaj z góry pieczywo i ono tam jedzie. Powolutku jedzie i za chwilę spadnie tu do dołu ciepłe. I jeszcze ciekawa albo nieciekawa rzecz tutaj w Ameryce. Na tych śniadaniach hotelowych nie ma absolutnie żadnych warzyw, ale nie ma też żadnej wędliny, nie ma żadnej szynki, więc kanapki sobie tak naprawdę nie zrobisz. Są jakieś dżemy. Nie wiem, oni tak jedzą naprawdę na co dzień. Brakuje mi takiej kanapki z serem, wędliną, pomidorem i ogórkiem. Naprawdę nie jadam tego już kawał czasu. No my nie korzystamy z jakichś ekskluzywnych, luksusowych hoteli, no ale to jest taki dosyć spoko standard, a naprawdę już śniadania są beznadziejne. W każdym naprawdę jakimś dwugwiazdkowym, jednogwiazdkowym hotelu w Polsce dostaniesz lepsze śniadanie. Ewelina właśnie mówiła, że jak planowała tutaj wycieczkę, szukała jakichś informacji, to wszędzie pisali, jak masz możliwość, nie bierz śniadania, bo dostaniesz jajecznicę z proszku. No i oni się nie mylili, bo naprawdę te jajka to nie wiem, czy to są jajka. Jest to nasz 15 dzień w USA i zmęczenie naprawdę daje się już we znaki, więc zamiast ujęć z trasy, dzisiaj tylko mapka. Jesteśmy w Parku Narodowym Mesa Verde. Jest to, nie wiem już, który park narodowy, który zobaczyliśmy. Przez to, że dzisiaj jedziemy do Arizony, mamy jeszcze sporo trasy przed nami, a nie możemy się tam spóźnić, bo mamy o określonej godzinie wycieczkę, to tylko o ten Park Narodowy zahaczamy. No i co, no widok jest fajny, ale przez to, co zobaczyliśmy przez ostatnie dni, no już nie robi na nas większego wrażenia. I myślę, że gdybyśmy to wszystko widzieli pierwszego dnia, to na pewno byśmy byli bardziej zachwyceni, ale troszeczkę oczekiwania wzrosły przez te Utah. No bo kurde, tutaj skały, tam w tle góry. Cisza, spokój. Ewelina nawet nie wysiada z samochodu. Tak to jest. Wysiadła. Coś jej się spodobało. To jakaś dziwna roślinność, przydrożna. Oczywiście wszechobecne skały dookoła. Tak się to prezentuje. Zatrzymujemy się co chwilę na jakichś punktach, coś tu nagrywam i jedziemy dalej. No to o co tu chodzi? No ogólnie my wczoraj przed snem nie sprawdziliśmy, po co my w ogóle do tego parku narodowego jedziemy. No i gdy już zawróciliśmy z pętli wokół tego parku, po przejechaniu jakichś, nie wiem, 40 km, nagle Ewelina sprawdza i okazuje się, że mieliśmy jechać oglądać takie coś. Mówimy, dobra, jak mamy czas, to pojedziemy, ale musimy to sprawdzić. No ale nie mamy zasięgu. Więc jedziemy na początek parku, żeby złapać ten zasięg, żeby sprawdzić, jak daleko jest to miejsce, do którego chcemy jechać. No i dobra, złapaliśmy zasięg, szybkie obliczenia i okazuje się, że git, że zdążymy, ale musimy ruszać. No i jedziemy, no i trafiamy właśnie na zamkniętą drogę. No kurwa mać! Znowu czerwone skały. Niby znowu czerwone skały, niby znowu to samo, ale jednak inaczej. Postój na chwilę i zaraz ruszamy na kolejny punkt na naszej trasie. 16 km jazdy, pod koniec będzie szutrowa droga. W tym kraju naprawdę tyle miejsc wygląda absurdalnie. Trzeba było drogą szutrową jakieś 5-6 km przejechać. No i znowu wielka przestrzeń, piękny widok. No i dobra, dojechaliśmy na kolejny punkt. Za chwilę go zobaczymy. Jeszcze go nie widzieliśmy. Specjalnie postawiłem auto kawałek dalej, żeby sobie nie zaspoilerować. Już powoli docieramy.
Tutaj w dole płynie rzeka San Juan i nam tutaj pan na bramkach powiedział, no bo tutaj na bramce trzeba było zapłacić $5 za wjazd, że teraz tutaj tej wody płynie 10 razy więcej niż zazwyczaj, bo ostatnio padały deszcze. Strasznie mi się podobają te kształty tutaj tych skał. Gdzie na ziemi jest coś takiego? No tylko tu. No i kolejny punkt do odhaczenia odhaczony. Zjedliśmy sobie, wypiliśmy wody. No bardzo ładne to, bardzo ciekawe. Dla mnie największe wrażenie robią i tak takie tereny, które są takie bezkresne, że jest tak bardzo daleko, bardzo duża przestrzeń, która aż tak przytłacza. Tutaj tego nie było, ale no to, że ta rzeka jest tak nisko położona, bo jest położona aż 1000 metrów poniżej tego poziomu, gdzie my byliśmy, nieźle. To miejsce to pewnie każdy poznaje. Tutaj Forrest Gump się zmęczył i tutaj naprawdę się dzieją absurdalne rzeczy, bo jest to normalna droga i tutaj co chwila ludzie się zatrzymują na ulicy. Jak widzą, że nie jedzie jakiś samochód, to stają na środku i robią sobie zdjęcia. I ja też teraz to robię. Wszyscy czekają, aż ja przejadę. Robią sobie zdjęcia. Masakra. To jest szaleństwo, nie? Typ jedzie. A teraz czas na punkt wyprawy, gdzie nie możemy dostać się swoim samochodem, więc wykupiliśmy taką wycieczkę zorganizowaną, gdzie będziemy jechali takim właśnie oto samochodem. Zobaczycie za chwilę gdzie. Ta wycieczka kosztowała chyba 415 zł za 2 osoby. Zobaczymy na koniec, czy się opłacała, ale wydaje się, że będzie ok. Mexican hat. That river goes all the way out. Okay, we got the famous buttes right here. Znaczy da się tu jechać swoim samochodem, ale no tutaj tak wszędzie jest taka droga, że lepiej niech ktoś się wiedzie, nie? Przejażdżka póki co bardzo fajna, bardzo przyjemna. Ogólnie celem tej całej wycieczki jest przejechanie po tym obszarze, to się nazywa Monument Valley. Wykupiliśmy tę wycieczkę, bo będziemy tutaj jeździć tuż przed zachodem słońca. Zobaczymy, tutaj to jest zachód słońca, więc wszystko to się będzie malować w przepięknych kolorach. A teraz zatrzymaliśmy się tutaj właśnie przy takim sklepiku, gdzie jest serwowany tradycyjny smażony chleb. Jest to właśnie taka tradycyjna potrawa rdzennych Amerykanów. Teren jest oczywiście przeogromny i obfituje właśnie w te takie dziwne formacje skalne i każda jest jakoś nazwana. Jedna nazywa się Słoń, bo przypomina słonia, 3 siostry i też jest taka jedna formacja, która wygląda jak dłoń w rękawicy takiej z jednym palcem. Naprawdę, co to jest za miejsce w ogóle? No i tutaj jest pit stop. Tutaj można właśnie kupić jakieś różne pamiątki. Sprzedawane jest właśnie przez rdzennych Amerykanów, to po prostu Indianie. Jak tak sobie o tym myślę, jakie to jest pochrzanione, że ci wszyscy Indianie, którzy tutaj mieszkali, zostali wygonieni do rezerwatów przez najeźdźców. A ja myślałam, że to jest jakiś mały chlebek, ty. Dawaj, jemy! Próbuj od razu. O, jak będzie dobra. To jest takie leciutkie w ogóle. Do czego to porównać, nie? Ciasto do pączków? Nie. Taki naprawdę leciutki, ale bardzo dobry. Naprawdę. Monument Valley leży na ziemiach plemienia Navajo. Indianie mieszkają tu od ponad 400 lat, poruszając się głównie w obrębie swoich ziem. Ale ten piach ma kolor. Ale nam fotę zrobił gościu, nie? I tutaj te abstrakcyjne formacje skalne znowu, no naprawdę. Bardzo trzęsie w trakcie tej przejażdżki, więc ciężko jest coś nagrywać, a widoki są naprawdę no fantastyczne. Co to są za kształty? Co to są za kolory? Co to jest za miejsce w ogóle? O co tu chodzi? Jedna rzecz, o której chciałbym się naprawdę bardzo dużo nauczyć po całej tej wyprawie, to jest historia Stanów Zjednoczonych i no właśnie rdzennych Amerykanów. Jak to wszystko się stało, że Amerykanie są dumni z bycia Amerykanami, a tutaj byli jacyś rdzenni mieszkańcy, którzy
zostali sprowadzeni do marginesu chyba. Kompletnie nie mam pojęcia, jaka jest historia. To wcale nie jest skomplikowana historia. Indianie, nie znający kompletnie konceptu zdobywania nowych terenów, niestłoczeni na ogromnej przestrzeni USA, byli kompletnie zaskoczeni przybyszami z Europy, którzy ekspansję wyssali z mlekiem matki. I gdyby to był zwykły podbój, to historia zna wiele takich przypadków. Ale Europejczycy oszukiwali rdzennych Amerykanów, podpisując z nimi umowy, które potem zbrojnie zrywali. Dziś 20% Indian mieszka w rezerwatach. Mowa tu o ponad 1 milionie ludzi. Okej, dojechali. Jazda przez pustynię ze świadomością, że jakiś czas temu krowy były na drodze w kompletnej ciemności była lekko przerażająca, ale udało się dojechać bezproblemowo. Kolejny dzień, kolejne zmęczenie. Kolejna noc, kolejny pokój i tutaj zaskoczenie. Pierwszy raz bliżej drzwi wejściowych do pokoju jest łazienka. Zawsze była na końcu. Jesteśmy w hotelu Hampton by Hilton, więc tutaj standard podejrzewam, że troszeczkę wyższy. Znowu bez słuchawki prysznicowej. Coś, czego nie lubię za bardzo. Tutaj ładnie. A sam pokoik. 2 duże łóżka. Oficjalne przywitanie Eweliny. Na szczęście jest restauracja hotelowa, więc tutaj na miejscu będziemy jeść dzisiaj. Na początek sobie wzięliśmy po zupce. W sumie ciężko to nazwać zupą, to taki krem bardziej, ale bardzo dobry. A na drugie Ewelina wzięła pizzę z kurczakiem i to nie jest na takim cieście pizzowym, mi się wydaje. Wydaje mi się, że to jest na takim cieście, jak dzisiaj jedliśmy ten chleb na tym wyjeździe, bo ja zamówiłem właśnie Navajo taco. Jedzenie było przepyszne i naprawdę bardzo dużo go było. W tych Stanach naprawdę mocno karmią. I tutaj też jest taki sklepik z pamiątkami i na bank coś kupimy, bo to miejsce nas po prostu zauroczyło. Co jest wspaniałego. Ja niestety przegrałem walkę i nic nie wybrałem w tym sklepie, ale Ewelina kupiła taką procę z Indianinem dla ojca. Fajny ten Indianin. Dzięki za obejrzenie do końca. Jestem wdzięczna za każdą łapkę w górę i komentarz. W następnym odcinku zobaczymy jeden z ostatnich punktów naszego road tripa – Wielki Kanion Colorado. Do zobaczenia!